Serdecznie witam w 6. odcinku Wiatr ze Wschodu pod tytułem Sojusz Trzech Cesarzy. W poprzednim odcinku opowiedziałem o zamachach na cara Aleksandra II i kanclerza Otto von Bismarcka. W tym odcinku opowiem o powstaniu Sojuszu Trzech Cesarzy oraz wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej. W 1871 powstało Cesarstwo Niemieckie, którego cesarzem został król Prus Wilhelm I Hohenzollern. Bismarck udzielił przywileje obywatelskie Żydom, ale jego polityka odciągania Niemców od wojny i utrzymywania pokoju w Europie była sprzeczna z interesami bogatych Żydów, wśród których prym wiodła rodzina Rothschildów. O polityce Bismarcka King pisze: Kaiser Wilhelm I i kanclerz von Bismarck byli rozjemcami pokojowymi w Europie, ale zbrodniczy gang nowego porządku świata Rothschildów wolał takich przywódców martwych i dążył do podporządkowania im potężnych Niemiec. Kanclerz Bismarck doprowadził do powstania w październiku 1873 Sojuszu Trzech Cesarzy. Była to ugoda pomiędzy monarchami Austro-Węgier, Rosji i Niemiec. Przymierze zainicjowane przez Otto von Bismarcka miało 3 cele. Cel pierwszy. Sojusz służy wzajemnej obronie przeciwko rosnącym ruchom czerwonych, które zagrażały Europie przemocą od 1848 roku. Cel drugi. Sojusz będzie gwarantował unikanie wojen pomiędzy cesarstwami, kiedy dyplomacja pozwoli rozwiązać problemy. Cel trzeci. Sojusz będzie przeciwstawiał się ekspansji francuskiej i brytyjskiej władzy, jak również spiskom zagrażającym wewnętrznemu porządkowi ich krajów. Krótko mówiąc, utworzony Sojusz Trzech Cesarzy Austro-Węgry, Rosja i Niemcy miał 3 cele. Cel pierwszy – obrona przed ruchami czerwonych. Cel drugi – unikanie wojen i rozwiązywanie sporów dyplomacją. Cel trzeci – przeciwstawianie się ekspansji Francji i Anglii oraz zapobieganie spiskom. O sojuszu pisze King: militarna i finansowa siła tych 3 imperiów uformowała centralną południowo-wschodnią europejską bazę, którą ani Rothschildowie, ani ich brytyjsko-francuscy wynajęci zabójcy nie mogli kontrolować. Nie może powstać nowy porządek świata, dopóki ta potężna koalicja imperiów nie zostanie w jakiś sposób złamana i osobno rozbita. Brytyjska prasa publikowała obrazki ośmieszające Sojusz Trzech Cesarzy, w których przedstawiała Bismarcka jako mistrza marionetek. Zaledwie 4 lata po zawiązaniu sojuszu w 1877 wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Imperium Otomańskim. Wojna zakończyła się zwycięstwem Rosji w 1878. O przyczynach tej wojny rosyjsko-tureckiej czytamy: istniały 2 główne przyczyny wojny rosyjsko-tureckiej. Pierwsza. Rosja pragnęła odzyskać ważne terytoria Morza Czarnego, utracone podczas wojny krymskiej, finansowanej przez Rothschildów 20 lat wcześniej. Drugim powodem było wyzwolenie ortodoksyjnej chrześcijańsko-słowiańskiej populacji w państwach bałkańskich. Rosyjscy ortodoksyjni chrześcijanie i ich słowiańscy sprzymierzeńcy, Serbia, Montenegro, Rumunia i Bułgaria, wszyscy zbuntowali się przeciwko Turcji i walczyli wspólnie z Rosją. O przebiegu wojny czytamy: Rosja dominuje w walce i zaczyna przesuwać się w kierunku Istambułu.
Przerażony, że Rosja może zdobyć Konstantynopol, a nawet Palestynę z podbitego tureckiego imperium, żydowski pierwszy minister Wielkiej Brytanii, Benjamin Disraeli, naciska na Rosję, aby zaakceptowała rozejm oferowany przez Turcję. Wielka Brytania wysyła statki w rejony walk w celu zastraszenia Rosji i zmuszenia jej do pokojowej konferencji w Berlinie. Podsumowując, powodami wojny rosyjsko-tureckiej dla Rosji było odzyskanie dostępu do Morza Czarnego oraz wyzwolenie narodów chrześcijańsko-słowiańskich będących pod jarzmem tureckim. Wygranie wojny przez Rosję było sprzeczne z planami Benjamina Disraeliego, który wymusił zakończenie wojny i doprowadził do pokojowej konferencji w Berlinie. Tuż przed pokojową konferencją w Berlinie bogaci lichwiarze wysyłają kolejnych zabójców, tym razem na głowę Cesarstwa Niemieckiego. Na kilka dni przed konferencją w Berlinie dochodzi do próby zamachu na życie Kaisera Wilhelma I. 11 maja 1878 czerwony o nazwisku Emil Max Hodel oddaje strzały w kierunku cesarza i jego córki, kiedy podróżują w swoim powozie. Hodel zostaje pojmany i stracony w sierpniu. 3 tygodnie później kolejny czerwony Karl Nobiling strzela do cesarza. 82-letni Kaiser jest ranny, ale przeżywa. Zabójca strzela do siebie i umiera 3 miesiące później. Sekretna wojna nowego porządku świata przeciwko sojuszowi 3 cesarzy i wszystkim chrześcijańskim monarchom w Europie zaczyna się rozgrzewać. Tak więc, po nieudanym zamachu na życie kanclerza Cesarstwa Niemieckiego Otto von Bismarcka w lipcu 1874 czerwoni Żydzi dążący do nowego porządku świata dokonują kolejnych zamachów, tym razem na samego cesarza Niemiec Wilhelma I. Wygranie wojny przez Rosję z Turcją jest całkowicie sprzeczne z ich interesami. Dlatego wkrótce wykorzystają swojego agenta do przechylenia szali wagi na swoją stronę. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 6, w którym opowiedziałem o powstaniu Sojuszu 3 Cesarzy oraz wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej. Serdecznie zapraszam na odcinek 7 pod tytułem Brudna gra.